Poznań Visual Park to jest takie miejsce i taki projekt, który został pomyślany w ten sposób, żeby stworzyć przestrzeń w miejscu, które jest publicznie dostępne, które jest łatwo i przyjemnie dostępne dla każdego, które łączyłoby w sobie dwie rzeczy, a mianowicie naturę i sztukę i łączyło w te dwie sfery, czy też dwa żywioły, można tak to chyba nazwać, w taki sposób, żeby prowokowało do uważnego, kreatywnego, krytycznego i samodzielnego interpretowania świata i rzeczywistości. I tym właśnie to stoi jak gdyby u założenia, u takich podstawowych założeń Poznań Visual Park. Przyświecała mi taka myśl przy zakładaniu Poznań Visual Park, że taki kontakt ze sztuką w miejscu, w przestrzeni publicznej jest takim najbardziej żywym, najbardziej naturalnym, niewymuszonym kontaktem, a jednocześnie zdaję sobie sprawę i pewnie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że sztuka najnowsza, sztuka współczesna, wokół niej jak gdyby jest taki nimb roztoczony takiego stereotypu mówiącego o tym, że ona jest niezwykle skomplikowana, hermetyczna, nieczytelna i niedostępna dla przeciętnego widza. Tymczasem tak naprawdę to jest nieprawda, ponieważ sztuka najnowsza, sztuka współczesna nam opowiada o nas samych, opowiada o tym, o problemach, które są problemami właściwymi współczesności, a więc właściwymi dla nas, z którymi my się jak gdyby stykamy, spotykamy i z którymi się borykamy na co dzień. A Poznań Visual Park jest skonstruowany w taki sposób, żeby tę sztukę współczesną, najnowszą spotykać po prostu na spacerze i jednocześnie w sposób taki, który zachęca do takiej samodzielnej interpretacji. No i oczywiście tutaj ważne bardzo jest to, że jest to przestrzeń publiczna, w niczym nie ma ograniczonego dostępu, co eliminuje jak gdyby ten taki onieśmielający White Cube Gallery czy muzeum, do którego musimy się wybrać, do którego musimy specjalnie pójść. Tutaj sztukę spotykamy na co dzień, tak jak powiedziałam, na spacerze po prostu. Tak jak już wspomniałam, mnie bardzo zależy na tym, żeby łamać te bariery, które nas dzielą od sztuki najnowszej i sztuki współczesnej, żeby ośmielić ludzi do tego, żeby każdy od dziecka, poprzez młodego człowieka, studenta, aż po seniorów, przyjrzał się tym pracom, tym obiektom z zaciekawieniem. I liczę tutaj na dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze na taki efekt zaskoczenia, ponieważ ten teren, w którym się teraz znajdujemy, jego pierwotną i najczęściej tak naprawdę używaną funkcją jest rekreacja. Tutaj jest jezioro, tutaj jest plaża, jest kąpielisko, jest siłownia, jest parę boisk do uprawiania różnych sportów, jest wypożyczalnia sprzętu, jest kilka punktów gastronomicznych, z których można skorzystać. Piękne miejsce do wypoczynku. Natomiast obecność obiektów artystycznych w tym miejscu jest trochę zaskakująca, ponieważ wszyscy mieszkańcy Poznania przyzwyczaili się, że ten teren wokół Jeziora Strzeszyńskiego funkcjonuje tak właśnie, rekreacyjnie. Ten element zaskoczenia jest dobry, ponieważ coś, co nas zaskakuje, jednocześnie przykuwa naszą uwagę i każe nam się przyjrzeć.
A jeżeli już się zaczynamy przyglądać, to zaczynamy sobie zadawać pytania. I to oczywiście dalej rodzi refleksję. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Na każdej tabliczce, które stoją pod rzeźbami, pod obiektami, prócz tytułu pracy i oczywiście imienia, nazwiska autora, są 2-3 pytania. I to są pytania, które mają prowokować właśnie do takiego samodzielnej interpretacji, samodzielnego odczytywania, ponieważ moim zdaniem odwieczne pytanie, co artysta chciał przez to powiedzieć, nie jest zdeaktualizowane. Ono jest jak najbardziej aktualne, ponieważ za każdym z tych obiektów, za każdym dziełem sztuki stoi jakiś żywy człowiek ze swoimi przeżyciami, ze swoimi doświadczeniami, z tym, co chce pokazać czy przekazać swoim odbiorcom, i to jest najczęściej bardzo ciekawe.